Klejnoty, samochody sportowe budzą emocje, a my ludzie jesteśmy od emocji uzależnieni. I świetnie, bo dzisiaj na kanale Bryki i Dagmary będzie samochód, który budzi ogromne emocje. Ale zanim to zapraszam Was do subskrybowania, do dzielenia się moim kanałem, moim pomysłem na to, jak pokazuję samochody, do komentowania, do lajkowania i do bycia ze mną tutaj. Już? No to pięknie dziękuję i zapraszam na kanał, bo dziś mam dla Was totalną perełkę. P1 jeździliście? Ja też nie, ale znam kogoś, kto jeździł, a to tak prawie jakbym sama jeździła. Czy to będzie P1? Możliwe kiedyś, ale niekoniecznie dziś. Ale skoro już jesteśmy tak blisko Formuły 1, to może jakiś bolid Formuły 1? No nie, też nie tym razem, chociaż samochód, który dzisiaj będę Wam pokazywać, bardzo dużo ma wspólnego z bolidami Formuły 1. To może LaFerrari? No też nie tym razem. Dzisiaj pokażę Wam samochód, który jest takim trochę połączeniem motoryzacji, którą świetnie znamy, tej ekscytującej, szybkiej i kopcącej, głośnej przede wszystkim, z motoryzacją dziś i jutra, czyli tą cichą, praktycznie niesłyszalną, ale równie szybką i ekscytującą. Panie i panowie, dzisiaj na kanale Bryki Dagmary McLaren Artura, karmiony prądem i benzyną. Benzyną i prądem. Z rodu plug-inów. Proszę. Znaki szczególne McLarena Artury. Nisko przód, wyżej tył. Oczywiście przód można podnieść i jest to wskazane przy chopkach różnego rodzaju nierównościach. Co jest jeszcze ważne? Monokok i wloty powietrza, z których każdy ma znaczenie, a ten jest gigantyczny. Przypomina trochę tunel metra. Mamy tutaj też zbliżone do torowych opony, Pirelli i taką cechą szczególną, oprócz tego, że to jest oczywiście monokok, mamy silnik z tyłu, za plecami kierowcy i pasażera. A co tutaj się ukrywa? No nie mogę Wam tego pokazać, bo tak to skonstruowali, że nie da się tego otworzyć. Mamy tutaj V6, silnik spalinowy, biturbo oczywiście, który generuje moc 585 koni mechanicznych. Dokładnie taki sam jest moment obrotowy. Dodatkowo cylindry ustawione są w nachyleniu 120-stopniowym i dzięki temu silnik wkręca się na 8500 obrotów. Do tego, ponieważ jest to hybryda, mamy silnik elektryczny, niewielki, ale o większej gęstości, 9,5 kWh, które generuje moc 95 koni mechanicznych i 225 Nm momentu. To wszystko razem wziąwszy daje taką moc i taki power, że 0-100 Artura osiąga w 3 sekundy, 0-200 w 10,8 sekundy, a 0-300 w 21,5 sekundy. Co można zrobić z 21,5 sekundy? Można pomyśleć, żeby wstać, zachwycić się i usiąść. Tyle. A tutaj mamy 300 km na liczniku. Nieźle. A poza tym mamy jeszcze tutaj skrzynię dwusprzęgłową PDK, która też ma bardzo krótkie przełożenia i działa oczywiście bardzo pięknie i idealnie, tak jak powinna działać w sportowym samochodzie. Konstruktorzy z McLarena się postarali, wyprodukowali innowacyjnego supercara, monokok cały z karbonu, układ elektryczny, pierwszy elektroniczny mechanizm różnicowy jest na pokładzie, obniżony przód, uniesiony tył, to są znaki szczególne auta, o których mówiłam, ale są też unoszone do góry drzwi, to jest dopiero znak szczególny. Krótki rozstaw osi i niska linia nadwozia. Skubańcy zaprojektowali to wnętrze tak, żeby było jak najbardziej przyjazne dla kierowcy. Przy wsiadaniu też, no w sumie nie ma tragedii, można się przyzwyczaić. Mamy niewielką przestrzeń do wrzucenia czegoś, na przykład telefonu, 2 złącza USB-C i USB i 2 cup holdery tutaj, oczywiście skrzynia biegów, wybór
uruchomienie silnika i światła awaryjne. Mamy sterowanie dla napędu i dla prowadzenia, powertrain i handling. Tutaj dokładnie, nie odrywam rąk od kierownicy. Na pokładzie jest system nagłośnieniowy Bowers & Wilkins. Ani razu go nie uruchomiłam. Słucham tego, co za plecami. No i oczywiście mamy też niewielki ekran dotykowy, multimedialny, bardzo intuicyjny, bardzo łatwo się go obsługuje, prawie jak iPhone'a. Jeden przycisk i tyle. Wszystko tutaj sobie można ustawić, nawet kąt nachylenia do power slide'a. I to działa. A poza tym sporo alcantary i trochę karbonu. No eleganckie jest to wnętrze. Takie luksusowe, choć mocno sportowe. Czy McLarenem Arturą można jechać powoli? Można. Czy na torze można szybciej? Można. A jak się hamuje? Tarcze karbonowo-ceramiczne dają o sobie znać dźwiękowo, ale też zatrzymują ten samochód praktycznie w miejscu, nawet ze sporej prędkości. I to daje pewność prowadzenia tego samochodu bez stresu. A tak poza tym to chyba po raz pierwszy udało mi się poprowadzić samochód sportowy 2 stopami. Jest to o tyle fajne, że na ulicy czujesz się troszeczkę jak na torze sportowym, chociaż wcale nie musisz jechać szybko. No i przede wszystkim bardziej precyzyjnie wchodzisz w zakręty, dohamowujesz. Tutaj jest też bardzo fajnie ustawione sprzęgło, bo ono jest mięciutkie i świetnie reaguje na silniejszą lewą stopę. Nie, no super. Fantastycznie się ten samochód prowadzi i w ogóle nie zamieniłabym się na te samoloty. Nie. Ja wolę wszystko, co jeździ, to co lata. Chyba zostawiam innym. Niespecjalnie przepadam w górze. Na ziemi? Tak. Im niżej, tym lepiej. Mówiłam o rozwiązaniach z Formuły 1. No silnik z tyłu wiadomo, a drugim takim rozwiązaniem jest to, że na trybie manualnym można operować jedną łopatką. Już Wam pokazuję mniej więcej, jak to wygląda. I teraz tak, redukcja jedną i do góry bieg drugą. Redukcja jedną i do góry bieg drugą. Świetne rozwiązanie. Dla mnie bomba. Artura to jest hybryda, nie? A ja jeszcze o hybrydzie nie powiedziałam ani słowa, albo trochę mało. Więc chcę Wam powiedzieć, że ten akumulator ładuje się w sumie w 2,5 godziny i bardzo szybko ładuje się z silnika spalinowego. I to jest super fajne. Manetki. Do góry wyższy bieg, na dół niższy bieg. Czyli dwie są po prostu niepotrzebne. Świetne rozwiązanie rodem z Formuły 1. Yeah! Szczerze, nie lubię tego momentu końca materiału o kolejnym samochodzie testowanym, bo to znaczy, że za chwilę będę się musiała z nim rozstać. A spotkania z McLarenem nie są takie częste, mogłyby być częstsze. No dobrze, ale o zaletach trochę. Ten samochód przede wszystkim jest piękny. Zwraca na niego uwagę każdy, kto obok niego przechodzi. Każdy chciałby dotknąć, wsiąść i pojechać. Nie dziwię się, bo ten samochód też ma super osiągi. O tym już mówiłam, więc na tym skupiać się nie będę, ale przy tych osiągach i przy twardym sportowym zawieszeniu, na przykład przejażdżka po Białołęce, gdzie asfalt ma chyba jakieś inne znaczenie, wcale nie boli. Nie czujecie tego ani na kręgosłupie, ani na przykład na zębach. Wszystko jest ok. Poza tym to auto jest hybrydowe, czyli prawie ekologiczne. Jak wiadomo, prawie robi różnicę. No i oczywiście każde wejście do tego samochodu i każda przejażdżka powoduje, że macie 100% banana na twarzy na 100. No i jeszcze te
łopatki. Właściwie jedną łopatką możecie zmieniać w trybie manualnym przyspieszanie i możecie przyspieszać i zwalniać. I to jest super fajne rozwiązanie z F1, jak mówiłam wcześniej. Wady? Spalił mi 18 litrów paliwa na 100 km. Bez komentarza to zostawię. No i oczywiście cena, ale akurat przy samochodzie sportowym cena no to chyba nie powinna być wadą. Szkoda tylko, że nie każdego Kowalskiego stać na taki samochód, bo pewnie każdy Kowalski chciałby się takim samochodem przejechać. Prawie 1 milion w tym konfigu kosztuje. Reasumując jakoś ten nasz dzisiejszy test i materiał, myślę sobie, że każde spotkanie z McLarenem jest swego rodzaju wygraną w totolotka. Szkoda, że zdarza się tak rzadko, no bo jest to samochód wyjątkowy, jest to samochód zwracający uwagę i wiemy o tym, że Brytyjczycy potrafią w superkary, uwielbiają i potrafią to robić, robią to świetnie. Na dodatek stworzyli samochód, który jest takim zahaczeniem przeszłości i przyszłości, bo to przecież hybryda. No a poza tym świetnie wygląda dokładnie na każdym tle.